Czy trzeba coś zmieniać w perfekcji? W dzisiejszej recenzji sprawdzę nowy nawilżacz ewaporacyjny Xiaomi drugiej generacji, który zastąpi wysłużony już nawilżacz ewaporacyjny Xiaomi pierwszej generacji. Serdecznie zapraszam. Główne pytanie przy nowej generacji nawilżacza jest, jaka jest w sumie różnica? Główna różnica jest taka, którą widać na pierwszy rzut oka. Jest nią ten oto tutaj wyświetlacz. W pierwszej generacji mieliście wszystkie rzeczy u góry. Tutaj mamy jeden wyświetlacz na samym przedzie, który pokazuje nam, jaka jest aktualna wilgotność, jaki jest poziom wody oraz jaki jest tryb, którym możemy zarządzać. W samym wyświetlaczu mamy dwa przyciski. Pierwszy służy nam za zmianę trybu. Czyli mamy pierwszy tryb, drugi, trzeci, kiedy on najmocniej działa, żeby nawilżyć powietrze, albo automatyczny, kiedy stara się utrzymać konkretną wilgotność w danym pomieszczeniu. U nas mamy już 66%, więc nie ma potrzeby, żeby on wybitnie mocno działał. Poza tym, to co nam tutaj miga, to jest ikonka informująca o tym, że jest Wi-Fi oraz podświetlenie wyświetlacza, jeżeli nie chcemy, żeby nic pokazywał. Sama konstrukcja nawilżacza w stosunku do jego poprzedniej generacji wybitnie się nie różni. W dalszym ciągu mamy tak naprawdę dwa główne elementy. Górny, w którym mamy silnik i wyświetlacz, który jest podpięty do prądu, i dolny, do którego wlewamy wodę i gdzie mamy dyski. Więc jak ja go sobie w tym momencie ściągnę, to mogę wyciągnąć sobie dyski, za pomocą które obracają się tak naprawdę i które wprawiają wodę w ruch. Pamiętamy o tym, że te dyski możemy myć w zmywarce, ale na niskich temperaturach. Jeżeli będzie powyżej 60 stopni, no to niestety, ale jest bardzo duża szansa, że dyski się powyginają i zniszczycie je. Więc zawsze pamiętajcie o tym, że albo ręcznie, a jeżeli w samej zmywarce, no to na niskich temperaturach. No i tutaj możemy zalać wodą do odpowiedniej ilości. Mamy jakby określenie, gdzie jest maksymalna ilość wody. Pamiętajmy, że ten maks tyczy się z tymi dyskami w środku, więc jeżeli je wyjmiecie, to nie dolewamy do maksa. I pamiętamy też o tym przy tych nawilżaczach, że mimo, że to jest nawilżacz ewaporacyjny, dokładniej o tym, jaka jest różnica pomiędzy różnymi typami nawilżaczy mówię przy recenzji pierwszej generacji, to nadal pamiętamy o tym, żeby je często myć. Tak? Czyli nie mówimy tutaj o myciu, nie wiem, raz na miesiąc, tylko tak naprawdę raz na tydzień, co parę dni, bo ta woda po pierwsze może gdzieś tam zostać. Co prawda nawilżacz ma specjalny tryb osuszania, ale nie wiem, wyjdziecie gdzieś, zapomnicie o tym i ta woda zostanie i może zacząć gnić. No i też jest pełno zanieczyszczeń, które ten nawilżacz ściąga, które wpadają tutaj. I tak jak one nie wpadają do waszych płuc, bo przy nawilżaczu ewaporacyjnym to te cząsteczki wody nie są rozbijane i oddychacie faktycznie nawilżonym powietrzem, tak trzeba dbać o to, żeby głównie właśnie ten kadłub, gdzie wlewamy wodę, był czysty. Podobnie jak z nawilżaczem poprzedniej generacji, tutaj również sterujemy go z poziomu aplikacji Michu. Ja tą wersję, którą mam, jest to wersja przeznaczona na rynek europejski. Mimo że ma wtyczkę chińską, to widnieje w aplikacji przy Polsce. Jest to wersja globalna, aczkolwiek wiele osób skarżyło się, że nie działały im nawilżacze, czyli mogli je tylko włączyć i wyłączyć. Jeżeli również macie taki problem, pamiętajcie o tym, żeby go podłączyć pod odpowiedni region. Jeżeli nie działa na Polsce, wejdźcie w Chiny i zobaczcie, czy zadziała. Więc tak jak wspominałem, tutaj na tym wersji skrótu możemy sobie ustalić aktualny tryb działania. W tym momencie mamy auto, możemy ustalić sobie pierwszy, drugi albo trzeci. Wrócimy do auto i możemy wejść głębiej. Więc teraz widzimy, że aktualny poziom wilgotności to jest 65% i tych opcji, które tutaj mamy, jest trochę. Możemy go włączyć albo wyłączyć, możemy ustawić aktualny tryb działania, możemy ustawić timer, czyli zdecydować, że na przykład o konkretnej godzinie będzie nam się nawilżacz włączał. Poza tym mamy kilka opcji takich, powiedziałbym, z serii ustawień, czyli możemy włączyć, czy będzie wydawał dźwięki, czy nie, jak silna jest jasność wyświetlacza,
czy jest ten air drying mode, czyli tryb osuszania. On jest o tyle istotny, że jeżeli nawilżacz wykryje, że ma małą ilość wody, to stara się osuszyć do końca, nawet jeżeli nie będzie jej dolewać. Dlaczego? Bo woda gnije. Przy tej wersji nawilżacza jest to trochę bardziej zabezpieczone i nie ma takiego problemu ze śmierdzącą wodą, powiedzmy, przy pierwszej generacji, jeżeli się zapomniało. Ale trzeba o tym pamiętać, że najlepiej, żeby nawilżacz albo cały czas chodził, albo był wysuszony. Nie zostawiajcie go z pełną ilością wody, kiedy jest wyłączony, no bo potem wyzwala się nieprzyjemny zapach. Poza tym możemy jeszcze ustawić sobie kontrolę rodzicielską, żeby na przykład dzieci nie przestawiały nam trybów, no i informacje o dziwnym zachowaniu. To, czego brakuje, czy to, co zniknęło tutaj, to jest ustawienie konkretnej wilgotności. Tak, czyli przy poprzedniej generacji mogliśmy sobie ustawić na przykład, czy chcemy 50%, 45% czy 64%. Tutaj, jak widzicie, tej opcji nie ma. Ten nawilżacz jest lepszą wersją swojego poprzedniego nawilżacza, głównie z perspektywy tego, że ma wyświetlacz. I to tyle w rzeczywistości. Zarówno tamten, jak i ten są bezpieczne, dobrze działają w aplikacji, no i są wygodne. Jeżeli chodzi o wygląd, no to tu już zostawiam do decyzji każdej osoby. Jest to mimo wszystko całkiem spory klocek, który trzeba gdzieś postawić. Jeżeli chodzi o to, czy wybrać pierwszą generację, czy drugą, jeżeli w tej samej cenie, to bierzcie drugą, a jeżeli będziecie mieli dużą różnicę ceny na korzyść pierwszej generacji, to te różnice są nie na tyle znaczące, żeby faktycznie iść wyłącznie w ten najnowszy model. Xiaomi troszkę go poprawiło, bez szaleństwa, ale też dlatego, że pierwsza generacja była po prostu dobra. Więc tak jak zawsze wspominam, przy nawilżaczach bierzcie ewaporacyjne. Tutaj nie oszczędzamy na nawilżaczach ultradźwiękowych. Idziemy w tą generację. Xiaomi ok. Jeżeli jakiś inny, to też w porządku. I tak naprawdę to tyle. Mam nadzieję, że trochę Wam rozjaśniłem ten sprzęt i będziecie mogli sami zdecydować się na nawilżacz. Serdecznie Was zapraszam do oglądania naszych pozostałych filmów.